zobaczyć stare twarze, jeszcze bardziej miło zobaczyć nowe twarze. W tym dzisiejszym podzielimy się teraz na dwie grupy. Grupa, która będzie trenowała na zagrodzie, grupa, która będzie trenowała na lisie. Z racji tego, że kolega, który prowadzi drona, nie jest obecny, Daniel za chwileczkę zaraz przyjdzie. Zacznę od niego. Daniel będzie prowadził grupę lis wraz z pomocnikami. Kolega Tomasz Sławiński będzie prowadził zagrodę. Mamy do pomocy tutaj koleżankę Julię Szeremeta, która może. Każdy, słuchajcie, trenuje według potrzeb swojego psa. Zagroda normalnie 10 minut, ale ze względu na warunki pogodowe za chwileczkę ta temperatura wzrośnie i ten trening będzie niemiarodajny powyżej 5 minut. Dzielimy trening na dwie części 5-minutowe. No to nie ma sensu, żeby tego psa męczyć, on będzie znudzony, zmęczony, są młode psy, także naprawdę nie róbcie tego, żeby ten pies, nie wiem, jakkolwiek tego dzika gdzieś tam męczył się nim, tylko ma mieć dla niego przyjemność i na pełnym zadowoleniu, pełnej pasji zbieramy tego dzika. Kolega Tomasz będzie tego pilnował, słuchamy jego poleceń, także odpowiada za bezpieczeństwo, za wszystko na zagrodzie. Na lisie będzie dowodził Daniel na razie, potem około 13 będzie przerwa obiadowa. Że Julia, słuchajcie, nie wiem czy wszyscy czytali książkę, jak nie to polecam. Międzynarodowe Pracujące Jamniki, to jest autorka tej książki. Ja osobiście będę brał od niej dzisiaj autograf na tą książkę, bo po prostu jest najlepsza publikacja kynologiczna dotycząca jamników na świecie. Miło mi tutaj przedstawić Karolinę. Caroline, nice to meet you. Karolina to jest międzynarodowy sędzia pracy, międzynarodowy sędzia wystawowy, doświadczony hodowca, także gdybyście się chcieli dowiedzieć prywatnie coś o jamnikach, więcej na świecie, polecam rozmowę z Karoliną. Jak popatrzycie w wasze metryki psów, to bardzo dużo tych psów ma właśnie jej przy... Nawet powiem tak, nawet jak popatrzą, nie zobaczą, bo są tylko 4 generacje, jak zobaczyli 5., 6. generację, co ktoś na internecie może mieć dostęp, to zobaczą te psy, Sudubek Kobedus. To są psy, które naprawdę dawały podwaliny kynologii i jamnikom. Cześć. Nasz mur. Takže vážení přátelé, dneska se individuálním zkouškám znorování podrobili 2 pejsci. Překládej to. Szanowni koleżanki, koledzy, odbyły się indywidualne próby norowców, startowały 2 psy. Tato zkouška se provádí v umělých přírodních nebo přírodních norách. Ten tryb prób przeprowadza się w norach naturalnych bądź sztucznych norach zamieszczonych w łowisku. A hodnotím ji jako velice vysoce obtížnou. Uważamy je za najwyższy rodzaj tutaj potwierdzenia jakości psa, wartości psa w łowisku. Z osobního pohledu beru zkoušky nováčků jako základní školu. Pan sędzia chce powiedzieć, że takie próby na norze to są jako szkoła podstawowa, a to co teraz tutaj będzie, było przeprowadzone jest szkoła wyższa, czyli po prostu no, najwyższe potwierdzenie, taka szkoła wyższa testu pracy psa. Norování kontaktní na Slovensku beru jako maturitu a jako vysokou školu právě beru individuální zkoušky v norování, kde psovi nemůžeme prakticky pomoct. No, ciężko tutaj wszyscy zrozumieli, ale jeszcze przetłumaczę, że tak naprawdę Słowację, którą mamy na kontakcie oficjalnie, bierzemy jako naprawdę poważne sprawy, ale jednak wyższa sprawa jest to norowanie w łowisku w aktualnych warunkach i ocena przez sędziów. Viděli jsme 2 krásné, leč odlišné práce. Widzieliśmy 2 piękne, choć różne prace. Takže číslo 1 Karmel Vejherdovské Bukoviny. Karmel z Wejherskiej Bukowiny. Popis práce. Ostře vsouká do nory. Opis pracy, pies chętnie wchodzi do nory. 2,52 naráží na škornou před kotlem. 2 minuty 50 sekund dochodzi do drapieżnika przed kotłem. Posouvá dále do nory. Dalej go gna do kolejnej części nory. 1krát noru opouští. Raz norę opuszcza. Zatláčí škornou hlouběji do nory. Znowu wraca do nory i dalej przesuwa drapieżnika po norze. Kde se trvává za stálého hlášení a pokusy o chvat. Wcale głosi, a stara się chwycić. Noru opouští ve 14 minut 58 vteřin. Norę opuścił w 14 minucie 50 sekund. Pejsek druhý. Drugi pies.
Iskra ze Siewcowego Grodu pozvolna a tiše vchází do nory, Cichutko wchodzi do nory. v 2.17 naráží na Škodnou, W 2 minuty 17 sekund ma kontakt z drapieżnikiem tuto v kotli hlásí i głosi. s četnými pokusy o chvat. Cały czas stara się zrobić chwyt. 56 minut 11 vteřin zjištěn hrdelní chvat. W 56 minucie stwierdzony chwyt gardłowy. Fena se odmlčuje Przysłucha nie głosi przez no bo czym jest w gardle ma lisa. Wszystko. a opouští noru za hodinu 56 minut. Wychodzi z nory za godzinę 56 po sprawie. Pes lehce zraněn na hlavě, Jest lekko zgraniony na głowie. veterinární dozor zajištěn, Weterynarz sprawdził sprawę. obstál Davič. Tu jako dławić, no, dusiciel. No. Takže pojďte pánové. Takže obstál jste jako Lasič. Děkuji. Obstál jste jako Davič. Prosím vás, protože my všecko musíme zaprotokolovat, takže si ponecháme vaše rodokmeny, tam musí dát okresní myslivecký spolek razítko, ano, a pošlou do Polska a zítra od nás obdržíte malou cenu věcnou, jo? Tak. Wszystkie dokumenty zostają tutaj u gospodarzy, to jest bardzo ważny, że tak powiem, temat, będzie pieczątki państwowe, niepaństwowe, także tutaj musi być formalność i stać się zadość. Także wszystkie papiery, dokumenty otrzymacie w późniejszym czasie. Jo? Oficiálně. Takže já děkuji Zdenovi Dvořákovi za mnoho let, který se mnou posuzuje. Jo, takže provolávám kinologii zdar. Dar! Tak, tohle máme. Także przechodzimy do dalszej części, słuchajcie. Ja teraz może w cieniu jeszcze wstęp do warsztatów o tropowcach. Teraz wykład o prowadzeniu tropowca, przygotowaniu psa na tropie poprowadzi Julia. Julia to jest hodowca, przewodnik psów, sędzia FCI, współautor książki międzynarodowych Jamnika. Jak to wam ciężko wytłumaczyć, prawda? Ale naprawdę fajna lektura. Ciekawe podejście. Osoba, która jest naprawdę ma duży bagaż doświadczeń i może wam zaprezentować troszkę inne podejście do przygotowania psa na tropie. Mam nadzieję, że z tego każdy coś wyniesie i oddaję głos Julii. Dziękuję Ci bardzo, Grzegorz. Nie wiem, czy będę mówić o innym podejściu, że tak powiem, tylko przedstawię może parę podejść, jakie ludzie w Niemczech tak robią, ale nie ma jednej metody, która będzie funkcjonować na każdym psie. To jest od początku. Trzeba nastawić się też na indywidualnego psa, w jakim stadium też zaczynacie z nim pracę. Nie wiem jak tutaj jesteście, tutaj dużo mam młode psy, one mają po 8-9 miesięcy. Do roku, większość. Do roku. 17 miesięcy. 7 miesięcy. To są jeszcze młode psy i teraz zacząć z nimi właśnie pracę jest optymalnie. Generalnie można i zacząć je wcześniej. U wyżów to się mówi, że tak wcześniej nie trzeba zaczynać, u jamników jak najwcześniej powinno się zacząć, żeby u jamnika wytrenować zachowania poprawne na tropie. Bo często jamnik jako gończy będzie pracował też górnym wiatrem. Szuka sobie zwierzyny, szuka sobie tropu górnym wiatrem, idzie po terenie jak gończy, bo to jest gończy i trzeba niektóre psy właśnie przyhamować w tym zachowaniu i nauczyć je, że nos musi być przy ziemi. I to jest chyba najtrudniejsze. Generalnie trzeba też rozdzielić dwa tematy. Ścieżkę taką jak my tutaj robimy i to co się dzieje naprawdę w naturze, na postrzałku. Bo musimy też myśleć o tym, że ścieżkę nigdy nie uda nam się jej zrobić tak, sztucznej ścieżki, że pies będzie myślał, że to jest postrzałek. Nie ma takiej opcji. Zawsze my, jak patrzymy na przykład na trop, to trop zawsze ma bardzo wielki dodatek człowieka.
Jak my idziemy po tym tropie i nawet wiesz tam mamy tą farbę, nie barwę po polsku czy farbę? Mamy farbę, robimy się, staramy się z tym wszystkim to perfekcyjnie zrobić, albo jeszcze jak te buty ma się z tymi no, buty jak one się nazywają? Buty tropowe. Buty tropowe, właśnie. Staramy się wszystko dokładnie, że tak powiem, Odzorować, ale sfałszować, tak tak. naprawdę oszukujemy Ale tego tak psa. naprawdę oszukujemy też samego siebie. Robimy z niego wariata, nie? Bo człowiek tyle zostawia informacji, tyle łusek z niego spada, włosy. Pies to czuje i 20 godzin później też to czuje. On wie, że to jest ludzki trop. I wiemy z psów też, które są wykorzystywane w innych takich dyscyplinach, że pies też może po ludzkim tropie iść po 60 godzinach, po 70 godzinach bez farby, bez niczego. Więc to, co my robimy, że tam 12-13 godzin dla nosa psa, to jest zabawa, to jest nic. To skojarzenie dla niego, nie? Żeby go przyswoić z tym skojarzeniem, że, tak, że on chodzi nam musi o to, pracować, kierunkujemy tak. go w ten punkt. Nie? Chodzi o to, żeby nastawić go na tą pracę, bo każdy pies, jamnik nawet z najgorszym nosem, może 12 godzin, może iść po tym tropie. To jest dla niego łatwizna. Dlaczego czasami pies nie idzie? No bo się zajmuje czymś innym. Po prostu nie chce w ogóle iść po tym tropie, nie interesuje go to. I są różne metody, jak od psa od małego można, że tak powiem, zachęcić do tego tropu. I tutaj są takie różne podejścia. Niektórzy mówią, zaczynam już z farbą i z wszystkim. Już robię, że tak powiem, prawdziwy trop, tak jak się robi dla dorosłego psa, tylko wszystko troszeczkę łatwiej. Trochę krótszy, trochę jest mniej godzin leżał i tak dalej, i tak dalej. A drugie podejście jest to, że takie jak u psów owczarków, że pies musi dokładnie tak jak każdy krok nasz pracować. I to jest takie podejście, co teraz w Niemczech dużo trenerów też tak robi. Ukradli sobie, że tak powiem, to od owczarków. Jak układa się owczarka na trop? On musi naprawdę iść dokładnie po tropie. Jest tak, że robimy ścieżkę i kładziemy w każdy, no co tam krok, jakiś smakołyk. I pies uczy się po prostu tej wolnej pracy, praca z nosem do dołu i tak dalej, i tak dalej. To jest dobre dla psów, które są łakome i chcą, a które mają pasję. Dokładnie. Mają w nosie wszystkie smakołyki, nie? I tutaj znowu są różne podejścia. Na przykład jest bardzo znany trener, który mówi, że to nieważne, to jest trop, to jest tylko dyscyplina psa. Że jak mamy psa pod kontrolą. I że on wtedy naprawdę, jak pies odchodzi, nie wolno i z powrotem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tego podejścia nie mam. Moim zdaniem nie ma sensu zmuszać psa, który w ogóle nie ma na to talentu. Bo to jest oszukiwanie samego siebie, że tak powiem. Jak ten pies nie ma dojścia do tej pracy i będziemy go trenować, są takie psy, ja też sama to robiłam. Mam psy, które w ogóle nie chciały, ja robiłam chyba ze 100 tropów, żeby doprowadzić do egzaminu. Ale kogo ja tym oszukuję? No, pies zdał ten egzamin, tak, ktoś przyjedzie, ktoś będzie chciał kryć, bo chce mieć dobrego tropowca, a to dupa, no, bo ten pies tylko akurat jest wytrenowany aż po to, co. I są też takie psy, które codziennie albo co drugi dzień ludzie z nimi robią trop i one znajdują tylko jedzenie na końcu tropu. One wiedzą, że jak nie będą pracować, no to Nie zjedzą. nie zjedzą. No, i taki pies oczywiście tych zachowań nie przekaże na drugą generację. Bo my chcemy psy naprawdę, które same chcą. I tylko, że my tak to troszeczkę kanalizujemy w tą stronę, w którą chcemy iść. Dlaczego pies ma szukać na tropie i z nosem do dołu? Bo my chcemy znaleźć po drodze jakieś tam wskazówki. Jak jesteśmy na naturalnym tropie. Dlatego chcemy tylko u psa technikę wypracować. Nie można psa nauczyć się wąchać albo cokolwiek. No, nosa nie można tym polepszyć, ale my pokazujemy mu, jaką my chcemy widzieć technikę. Bo jak puścisz psa luzem, to też ci jakiś postrzałka znajdzie, tylko będzie tak pracował, jak on chce. No. Ale my chcemy właśnie ten taki bardzo dokładny styl. I co jest druga sprawa, że powiedzmy 60% tego, co się uczymy na tropie, 60-70% to jest to, co my się uczymy. Jak pies idzie, jak to wygląda, jak idzie po tropie, jak pies wygląda, jak nie idzie po tropie. To jest najważniejsze, bo jesteście później na egzaminie, musicie dokładnie wiedzieć, jak pies się aż zachowuje, jak straci trop, jak znowu trafi na trop i tak dalej. Dlatego ja bardzo chętnie też filmuję siebie.
bo filmuję pracę psa i później to oglądam. Bo czasami tam jakieś tam wskazówki nie widzimy, bo patrzymy tu, patrzymy gdzie jest ten trop, to tamto. Ja bardzo lubię musicie sobie to wypróbować. Filmujecie pracę psa i później spokojnie w domu obejrzycie sobie i widzicie dokładnie, kiedy na przykład zejdzie z tropu, jak on się zmienia w zachowaniu. To są takie bardzo ważne wskazówki dla Was. Więc jedna sprawa jest, że uczymy tam psa, oczywiście w koncentracji trzeba to od początku mieć krótkie, później też dłuższe, coś tam go uczymy, tak, techniki, ale najważniejsze jest to, co my się uczymy. I Czyli dlatego... uczymy się czytać psa, tak? Bo tak po naszemu, że po prostu my musimy rozszyfrować, kiedy ten pies robi robotę, a kiedy się gdzieś tam rozkojarza. I to droga do sukcesu jest wtedy, gdy my umiemy rozpoznać, co ten pies nasz robi, prawda? Dokładnie, dokładnie. Także ten pies tak naprawdę on wie nawet o co chodzi, tylko że czasem nas chce oszukać, a my musimy odgadnąć i dlatego mamy tego psa na otoku, Tak. że gdzieś możemy go skorygować w dobrym momencie, bo dużo ludzi na przykład mówi cały czas do psa, nie mówi trop, trop, szukaj, każdy ma jakieś tam Właśnie. słowo, zagaduje tego psa, Tak, to jest na śmierć. niepotrzebne, no, zagaduje go na śmierć, nie? Miałem taki przypadek tutaj w Pisowie, jak żeśmy byli, pies na tropie, przyszedł dobrze czy źle, to cały czas mu to samo mówił, nie? No i pies oczywiście wszystko źle zrobił, ale właściciel cały czas do niego tak samo mówił. Trop, 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 czy było dobrze, czy było źle. Czy on merdał ogonkiem tak, czy po prostu był rozkojarzony i tak. Właśnie Są takie rzeczy. Dokładnie, dokładnie. I dlatego dla mnie jest najważniejsze odpowiednie przygotowanie tropu. Lepiej zrobić 5 naprawdę tropów superowskich, przygotowanych super, a nie 100 takich dupnych, że już nie wiemy dokładnie, o kurde, gdzie był początek, gdzie był koniec i tak dalej. I najgorzej gdzieś te tropy robić w pobliżu parków, czy gdziekolwiek jakiś ludzie z psami, jak masz psa, czy nieważne, suka czy pies, nie? Generalnie idzie ci obsikać czy coś, nie? I masz w ścieżce, czy masz suki w ścieżce gdzieś spacerują, a ty robisz trop, bo ci jest najbliżej w parku, gdzieś tam na uboczu, to wszyscy spacerują, nie? Tak, to się 100 razy robi dla obsikane, psa, a tobie jest wygodnie i ty potem ten pies nie chce iść, nie? Tak, to jest bezsensownie trudne. Takie coś to można robić, jak już naprawdę ma się psa Tip-top. tip-top, który już jest na takim poziomie, że specjalnie idziemy do tego parku, żeby tam było 1000 różnych... Podnieść lat, dokładnie. Ale na początek ważne jest naprawdę poprawne zrobienie tropu. To znaczy, że nie, mam jeszcze 5 minut, szybko coś tam zrobię, tylko przygotowanie. Te GPS-y, jak się ma, ja też chętnie używam te programy takie na GPS-a, albo macie też Garmina albo coś. To jest tylko po to, żeby sobie zobaczyć, ile metrów przeszliście. Nie jest to do szukania albo odszukiwania tropu, bo to jest do dupy. Patrzy się tutaj, jak chodzi o ścieżkę, samo robienie ścieżki, potrzebujemy czas. Czas, areo taki, że jest, jeszcze na razie nie ma za dużo zwierzyny, że jest łatwe, nie ma tam innych psów, nie ma tam ludzi, że chodzą i tak dalej. Łatwy areał i jak robimy tą ścieżkę, dokładnie musimy ją naprawdę co 3-4 metry jakieś sobie zrobić jakieś markery. No to jest na przykład na początek sobie zawsze wbijam taką ziemię, żeby wiedziała dokładnie gdzie startuję. A później co 3-4 metry albo kredą, albo właśnie takim, no takie, to jest takie, że ekologiczne, że gdzieś tam zaczepiamy. I niektórzy powiedzą, ja tego nie potrzebuję, ja znam mój las, ja wiem, którędy szedłem. Nie wiecie. Na pewno nie wiecie. Już nie wiecie, czy z lewej koło drzewa, czy z prawej koło drzewa i tak dalej. Nie ma szans, nie ma szans. A to też wam daje zawsze punkty, gdzie jesteście na 100% pewni, że jak pies na przykład zaczepicie tutaj, na jakimś tam krzaku, tu stoicie i tu jest krew, tu jest farba i wiecie, że jak pies jest pod tym, dokładnie pod tym i ma nos na dół, wtedy jest dobrym psem. Wtedy można powiedzieć, dobry pies. Bo bardzo często, jak na przykład tylko co 20 metrów coś takiego macie, to widać jak obserwujecie, jak na przykład ktoś idzie z psem
nie jest sobie już tak na 100% pewny, czy jest poprawnie, nagle z tyłu gdzieś tam widzi takie coś i od razu mówi: o, dobry piesek. A pies może akurat w tym momencie, na tym tropie, wpływa po prostu. pies ma nos do góry, gdzieś tam patrzy, albo widziała, to jest to: o, dobry piesek. Nie, nasz pies jest tylko dobrym pieskiem, jak jest z nosem na dół, dokładnie w tym momencie, w którym widzicie, że jest dokładnie pod tym. Wtedy można powiedzieć, że piesek jest dobry. A nie, że no myślę, chyba poszłam w tą stronę, pies jest tam, jak gdzieś się tam chodzi tam w tą stronę, to jest dobrze. Nie. Bardzo to jest ważne. Bo to takie cały czas dobry piesek tutaj, dobry piesek tutaj. Jak obserwujecie innych, jak pracują ze swoimi psami, bardzo często jest tak, że pies ma nos w ogóle, tu patrzy sobie nos do góry, a ktoś tu, dobry piesek, dobry piesek. Nie. Dlatego lepiej powiedzieć mniej niż więcej. I lepiej tylko w tym momentach, jak wiecie dokładnie, że pies jest na tropie. A korektura psa bardzo zależy od tego, jaki wasz pies jest psychicznie. Są psy, które w ogóle nie można ich w ogóle karcić, bo one po prostu zrezygnują z pracy. Są wtedy już takie raczej psy, które są nieśmiałe, raczej takie bardzo bliskie właściciela. Jak raz pociągniesz za smycz i koniec. One już nie chcą pracować, one będą wracać do właściciela, tutaj ten. Więc trzeba dopasować dokładnie do psa. Są psy, które to wytrzymują, które można po prostu bardzo, że tak nie powiem ekstremalnie, ale no, że tak powiem w tyłek wkopać trochę. I one pracują wtedy lepiej, ale najczęściej trzeba bardzo dozować. Jak widzicie, że pies naprawdę chce coś innego zrobić, powiedzmy, że jest trop, pies schodzi z tropu i głośno idzie na prawo, bo tam jest akurat zwierzyna tam poszło. Wtedy jest, nie wolno, nie wolno psa korygować głosem negatywnie, jak widać, że on chce szukać. Że na przykład zszedł ze ścieżki, ale widać, że robi okręg, chce wrócić do ścieżki. Niektórzy zaczynają go ciągać, nie wolno, to zły pies, a pies zachowuje się dokładnie tak, jak powinien się zachować. Samodzielnie szuka. I ten moment, jak znowu wraca na trop, jak widać, że idzie na przykład z boku i nagle go zrywa, że tak powiem, i go wrywa z powrotem w trop, wtedy można też powiedzieć, że to jest dobry piesek, dobra praca. A resztę najlepiej, jak jest w tym poszuku, jak szuka, nie komentować w ogóle pracy. Stanąć i poczekać, aż on sam się skoryguje, bo to potrzebujecie później, jak jesteście oczywiście na egzaminie. Ja personalnie, ja właśnie, jak chodzi o mnie, to prawie nigdy nie robię sobie ścieżki, albo żeby ktoś inny dla mnie zrobił ścieżkę, ja nie wiem, którędy idzie. Dla mnie pies aż do końca, aż przed egzaminem musi zawsze myśleć, że wy wiecie na 100%, którędy idzie ścieżka. Bo jak tam zaczniecie, kolega mi tam zrobi jakąś ścieżkę, to już pies wie, a jak se zejdę, on za mną pójdzie. On chyba też nie wie, którędy, no to mogę go tak zmylić. I te psy zaczynają też tak się zachowywać, że nawet nie zauważycie, że już nie jest na ścieżce. Bo one tak sobie wyczaiły, że jak sobie zejdą nos na dół, jak sobie zejdą, to wy sobie na nim pójdziecie. Więc do końca, do egzaminu najlepiej zawsze mieć wszędzie bardzo dużo tych takich markerów, żeby dokładnie wiedzieć, czy pies jest na tropie, czy nie. I sobie filmować pracę w domu, spokojnie sobie popatrzeć na tą pracę, jak to wszystko wygląda. Teraz możemy też pójść troszeczkę do lasu, tu pokażę, jak zaczynać kłaść trop też, poprawny. I jak można dla szczeniaka może też zrobić taki trop dla początkujących. Bo jak chodzi na przykład o początki, wcale nie potrzebujecie lasu, tylko możecie tak samo to zrobić tutaj na takim trawniku albo gdziekolwiek. Oczywiście, gdzie nie ma psów, gdzie nie ma ludzi za dużo, gdzie nie chodzą wam po tym. Dlaczego? Pole jest nawet lepsze niż las, bo w polu szybko wiatr zabiera, że tak powiem, wszystkie te takie odory wasze. A zostaje tylko ten zapach, który jest, że tak powiem, w trawie albo w glebie. I to zmusza psa, że on musi szukać nosem na dół. W lesie jest inaczej. W lesie są różne takie też areały, gdzie może się zbierać te odory. Albo odory poleciały za kawałek dalej i gdzieś tam na krzakach są, więc pies może też
górnym wiatrem sobie tak trochę poszukać. To później jest, jak chodzi o naturalne, oczywiście chcemy też taki miks, że jak pies wie, o kurde, on tutaj jest w tych krzakach, jak nagle ma górny wiatr, z krzaków już tam jest postrzałek, no to chcemy oczywiście, żeby tam on pokazał, że tam coś jest. Ale na początku, jak chodzi o naukę, chcemy zawsze, żeby pies był właśnie nosem przy glebie i to najlepiej też można na łące albo takie na trawniku i tak dalej to trenować. Więc pójdziemy raz sobie zobaczyć, jak zaczynamy trop. 8 tygodni, 9 tygodni, nie ma problemu, można zacząć. I to jest na przykład teraz taki trop dla szczeniaka, żeby nauczyć go też komendy, bo to jest też bardzo ważne, bo ludzie zaczynają, robią już trop w lesie i zaczynają komendy tak wyrzucać na tego psa. Trop, do tropu, szukaj to, tamto. Pies w ogóle nigdy się z tym jeszcze nie stykał i my myślimy, że on już sobie to jakoś tam dojdzie do tego, co to znaczy. I tu właśnie można już komendę wprowadzić, właśnie to szukania. Wprowadzić to, żeby pies wolno pracował i porządnie i z nosem na dół. Jest możliwość to zrobienia z jedzeniem dla psa. To jest teraz nie jest takie pozytywne, no bo to jest takie duże i długo pies musi to rzucić. Najlepsze są jakieś takie małe kosteczki, coś, albo kawałeczek sery, takie kawałeczki sera albo coś tam. Coś takiego fajnego, żeby pies szybko tak sobie to zjadł tak w przejściu. To nie jest jakaś tam moja metoda, to na przykład taki trener Uwe Heiss jest w Niemczech, tak to pokazuje, ale to nie jest też jego wymysł, to jest owczarki. Owczarki też mają właśnie tropowe, że tu się trop zaczyna. Można sobie porobić parę takich jakichś markerów, bo szybko je można też wziąć z powrotem, więc zaczynamy gdzieś tam. I tutaj, to już też w lesie ważne, tu już musimy dać wszystko to, co chcemy, żeby pies szukał, wszystkie odory, wszystkie cząsteczki zapachowe, które chcemy. Więc oczywiście te cząsteczki zapachowe, po pierwsze, to jest nasz but. Więc tutaj robimy początek butem, tak, to rozkopujemy butem. I tutaj już można też farby dać. Albo jakieś takie małe kawałeczki, można też pociągnąć coś, ale najlepiej już farbą tutaj zacząć i pies już się tutaj spotyka, że tak powiem, ze swoim pierwszym jedzonkiem. No on już tutaj sobie bierze. Właśnie. A może idziemy takiego małego jakiegoś przetestujemy? Tak, możemy to przetestować, tylko że tutaj niestety jest dużo psów. Jest po pierwsze dużo psów, a tutaj już cały czas psy chodziły w tą i w tamtą. Najlepiej wtedy można coś takiego sobie potestować, ale gdzieś z tyłu, gdzie naprawdę nie ma tyle różnych teraz... Może za tym drewnianym domkiem tak, przetestować, to można sobie przetestować, tak. To możemy później dla młodzieniaczków zrobić. Więc robimy naprawdę dokładny trop i sobie też, to jest, oczywiście nie jest teraz idealne, ale żebyśmy wiedzieli, którędy idziemy. I zawsze dodajemy sobie karmy. No i idziemy dalej, dodajemy tutaj karmy. Oczywiście dla małego szczeniaka już trzeba więcej tej karmy, żeby się on nie znudził po drodze, że tak powiem. Tylko teraz nie chcę tutaj rozdzielić za dużo. Tu sobie znowu robimy marker, że wiemy, że pies jest dobrze. I tak dalej, No i tak byście szli do końca. Na końcu nie musi być jakaś wielka miska z jedzeniem. Dlaczego? Bo wtedy pies się uczy, że trzeba dobiec do końca, a tam jest wielka jakaś masa czegoś. A tak on się uczy, że właśnie każdy trop jest ważny. Już tu widać, że piesek... U siebie. Tak? O, i znalazł pies. I tak chcemy, żeby pies szukał powoli i wtedy może też szukaj. Albo trop, albo cokolwiek lubicie. Już widać, że ten pies już się skapnął, o co chodzi. Idzie powolutku, bierze sobie ten pokarm do siebie. No i ma już tutaj pierwsze, że tak powiem, pozytywne takie momenty, a jak idę po tropie, to mam karmę. Nawet nie trzeba już tak za dużo mówić o tym wszystkim. No i w tym momencie, jak już się tam kończy ścieżka, można wziąć, on już tam dalej pracuje, można wziąć psa, dobry pies, no ona powinna nieźle. Właśnie tak chcemy, żeby to wyglądało. Powoli, spokojnie, powolny tryb pracy.
I oczywiście wy w domu byście dodali też farby do tego, żeby już to było u psa już w mózgu, że tam gdzie jest farba, tam jest pokarm. I najlepiej jest, jak robicie później coraz mniej farby, tam gdzie dacie farbę, zawsze kawałeczek Ale pokarmu. farba czy trop? Na biegach na rapetach. No właśnie, jedni mówią tak, że tak zadam pytanie, bo jedni mówią, że jeżeli pies pójdzie na tropie bez farby, to wtedy z farbą pójdzie zawsze. Ale jeżeli pies jest obeznany w lesie z tropami zwierzyny i nie będzie tej farby, to on będzie miał w nosie ten trop. Może pójść na przykład do nory. Powiedzmy tak. Tej Trop farby martwej tutaj zwierzyny jest- zupełnie innym zapachem. No to na pewno. No, Absolutnie to jest tak zwany trop śmierci. to masz tam Tylko oczywiście hormony psa- wydzielane, tak, nie? jak u psa wypracować, to żeby on tylko reagował na ten trop śmierci. Tu chodzi, to jest To już... pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że w naturalnych warunkach nie ma tak, że masz tego postrzałka dzika i on ci flunie na skrzydłach i kapie z butelki farbę, tylko masz wszystko, tej farby masz na 100 metrów, nie wiem, 5 kropli, a rapety te są odbite cały czas, Z nie? tą farbą jest tak, ja dlatego tak robię i daję tam, gdzie farba jest, tam też jedzenia, kawałeczek jedzonka, żeby pies zaczął zatrzymywać się tam, gdzie jest farba i żebym ja mogła sprawdzić, tam jest farba. Czyli tak Dokładnie. generalnie, Ale generalnie troszeczkę ten pies tego nie chcemy potrzebuje. oszukać pod siebie, nie? Bo to czy to będzie farba, bo ta farba też musi mieć odpowiednią jakość, prawda? Bo Moim zdaniem nie ma żadnego... czy to wydasz farbę, czy będziesz olejem dosilnym kropiła, czy Nie ma- czymkolwiek. nie ma- Jak wskażesz, nie ma- chodzi o to, że jak nauczysz wskażesz w miejsce psa, A, to do Z chodzić musi po dojść. tropie, Tak, dokładnie. I to Chodzi, o to pokażesz chodzi, mu nie? co ma szukać, to Tak, będzie szukał. Jeżeli dokładnie. to będzie farba olejna, też będzie szedł i będzie szukał. Dokładnie o to Tylko go chodzi. trzeba To, co- nauczyć tego zapachu. To, co pies na początku co pokazuje, wskazanie, ten że- trop, tak, o ten trop chodzi, ten trop musi... Generalnie pies ani nie potrzebuje tej farby, ani nie potrzebuje tych butów tropowych, niczego. Pies może po waszym tropie po 40 godzinach pójść. Jak jest Nie ma- nauczony tego, jak że jest wie, nauczony, że tak, ma to jak zrobić. jest nauczony. I często jest tak, że psy, które się nauczyły przez farbę, one też bez farby idą po tym tropie. Już tak często miałam, że ktoś powiedział, no miał zrobić kilometr, a wieś powiedział, no po 200 metrach skończyłam się. Powylałem wszystko, a później już tylko szedłem tak o. Tak konkursy w Polsce wyglądają, jak się im farba skończy w butelce, no to Najlepiej jeszcze jak ktoś to skończy, wiesz, że dochodzą farba wraca resztę z i- powrotem po inną farbę, nie? No tak, tak. I zaczyna z innego miejsca. Inną farbą. Nie ma to wszystko ale nie znaczenia. konkursy, które klub Jamnika organizuje oczywiście. Ta ścieżka ma tyle elementów, że jak tam to ktoś zapomnie w środku farby dać, i tak jeszcze ta ścieżka jest dla psa taka. No. Jeden element jest mniej, ale jest to, że farba oczywiście dla psa jest bardzo interesująca. To jest jak taka czekoladka. I też tam robili różne testy, na przykład na zwierzętach w zoo, na lwach i tak dalej. Czy one wolą zabawkę z krwią, czy wolą zabawkę, która nie ma krwi na niej. I wszystkie się zawsze bawiły więcej tą zabawką, która pachniała jak zdechłe zwierzę albo zabite zwierzę, z tą krwią. To znaczy, że nasz pies nie potrzebuje tej farby, ale ją chętnie ją czuje. I dlatego pies jest bardziej zainteresowany ścieżką oczywiście, która ma tam trochę farby albo właśnie takich czekoladek. Albo że niektórzy dodają trochę sierści na początek. To są też takie czekoladki dla psa, że znajdzie po drodze coś fajnego. I że na końcu znajduje, nie? Albo niektórzy też jak na przykład w Niemczech na egzaminach, jak jest w środku też czasami masz takie miejsca wydeptane, łoża i tam masz dodatkowo jeszcze, dodają tam trochę sierści. Farba czy sierść, to fajnie, że takie, Tak, tam gdzie jest teoretycznie wiem, miejsce, że gdzie zaleje, gdzie tak, zaleją. tak, dokładnie, tam dokładnie. ale obkrąży to i zgubi trop i później z powrotem Nie, wraca idzie, na to. idzie na to i nie, to są takie czekoladki, dla psa nie potrzebuje ich, ale fajnie, to jest No takie jeszcze ale tak dodatkowe. naprawdę to jest wszystko robienie na psach bez pasji, nie? Tak jak byśmy sobie tak na zdrowo powiedzieli uczciwie, nie? To chodzi o To włożenie robisz psa. jakiegokolwiek psa komercyjnie, który po prostu To jest że ma uczenie zrobić. kota, I od A to do jest Z. uczenie kota chodzenia po farbie, nie? Nie, bo mam takiego kolegę tutaj też z klubu posługowca, który powiedział, że i kota po farbie nauczył. No, chodzić. oczywiście, To jest tak. uczenie kota chodzenia po farbie. No. Tak. Także Jeżeli tutaj, pies chyba nie ma super, nic wszystko prostszego, jest tylko fajnie, jeżeli tylko pies tak ma naprawdę pasję, to ma mówimy iść o to, psach. co jest na końcu i skojarzyć, że znajduje to, co lubi na końcu i tylko trzymanie tropu przyspiesza to, nie? Tak, oczywiście, koniec jest też ważny, tylko problem Na jest w końcu jest tym, kot? że
ta faza dojścia do tego na egzaminie musi wyglądać tak i tak, bo jak na egzaminie pies na przykład chodzi nie tak jak sędzia chce to widzieć, że nos na dół, że cały czas na tropie i tak dalej, tylko na przykład biegnie, próbuje się dostać szybciej do tego końca i tak dalej, to jest wtedy taki styl, który może was kosztować punkty, albo sędzia powie, że to nie jest szukanie i nie chce tego. Ale ja mam pytanie trochę z innej strony, można powiedzieć, tej sytuacji. Bo tu mówimy, jak psa pobudzić, który powiedzmy ma niechęć do podjęcia tropu. Jak psa spowolnić, żeby go nie ściągać ze ścieżki, nie wyhamowywać psa, który ma pasję i zapiernicza po tropie. Gubi się, co, znowu też kostki? Okłada pole, nie? Okłada pole. Nie, ale szybko, który pracuje szybko, powiedzmy. I jak go spowolnić, żeby był dokładny? Na tropie to jest styl nie za bardzo chciany. Problem jest w tym, że my chcemy wszystko. No, chcemy tropowca, chcemy, żeby dzikarz był, chcemy super psa w norze, ale niektóre z tych właśnie punktów, na przykład ta bardzo wysoka pasja, akurat na tropie nie jest tak na 100% poprawna, nie jest wskazana. Po to mamy różne rasy, po to są specjalne psy do tej pracy. My oczywiście z jamnikiem, jak mamy takiego psa z takim stylem, można próbować na przykład odłożyć go, że jak się przesadnie szybko pracuje, że go zatrzymasz, położysz go, żeby się trochę uspokoił i tak dalej. Takie są metody. Moim zdaniem to jest po prostu styl pracy jego, który bardzo ciężko jakoś wyhamować. No, to jest tak, jakbyś powiedział, twój wyżeł, wiesz, przekłada teren tak i spowolnij go, żeby trochę wolniej był. No. Nie da rady. No dobra, to ale jest, ten pies po prostu tak pracuje. No. Ale jakieś patenty właśnie typu te smakołyki, typu jakieś tam, nie wiem, jakieś To nie będzie specyficzne... funkcjonowało, jak pies ma tą wysoką pasję. Jak pies ciągnie, szarpie na tym... Jakieś Pies ma specyficzne pasję, te ścieżki, smakołyki na wiesz, drodze starczy, mają no bo znaczenie. Nie ma znaczenia. Najczęściej To jest taka droga, którą ja pokazuję dla psów, dla każdych. dla młodych Uniwersalna psów, droga tak, dla wszystkich, to jest a w uniwersalna. szczególności dla psów, które mają samą pasję. Że trzeba do czegoś pobudzać, bo generalnie jak psu zrobisz ścieżkę tropową niezainteresowany, no to on jak ma to w sobie, to leci sam. Tak, nie? oczywiście. A my tu mu tłumaczymy, tak mi się wydaje, że chcesz przekazać, co zrobić, gdy pies tak naprawdę... To jest dla szczeniaka, to jest 8-9 tygodni. 8-9 tygodni, żeby go nauczyć, co to jest szukaj, co to jest trop, co my od niego chcemy. To są tylko takie podstawowe nauczanie. Najczęściej pies prawidłowy jamnik, który nawet w życiu nigdy tropu nie pracował. To przeleci to. Taki głupot, on tego nie potrzebuje, bo prawidłowy pies, nawet jak będzie miał 12 miesięcy i dasz go na postrzałka, on ci znajdzie te 200-300 metrów. To A nie pójdzie w norę? Jaka nora? Czemu taki stereotyp z tą norą właśnie, z tym jamnikiem? Ale to jest stereotyp, także jamnik jest jakiś stereotyp. Wszechstronnie ułożony, to... Ale Nie. on jest przecież na otoku, on Ale nie jak być może może w sam norę iść? Co jak on podejmuje jedną pracę, jeżeli twój pies ma pasję, ma chęć i idzie i wie, o co chodzi, to choćby tam było 50 listów w norze, no to on to minie, bo on wie, że idzie teraz w tym celu, ojoj, za postrzałkiem, nie? No wiedzę jest taka tak. że jak on idzie za tą nagrodą. Ale czemu do mnie przyszedł? To jest bezpiecznie, nie? To kolejne pytanie. A propos tego stereotypu, ja też właśnie wiele razy przychodziłem i to z jachterierem, z jamnikiem, koło nory, pies powąchał i szedł dalej, nie? Więc ja też się z tym spotkałem, że... Tak samo, słuchaj, jak ja podkładam, mam psy w miocie i są dziki w miocie i psy gnają. Zamczyska borsuków były i przeleciały koło tego, chociaż zawsze normalnie zależy, był co pusty jest miód, z najwyższej półki dla twojego psa. Tak, a tak Są było. oczywiście Jak jest psy, robota, jest robota. które tak chętnie pracują trop, że im wszystko inne jest nieważne, ale najczęściej te psy mają niską pasję. Jak macie naprawdę takiego psa, że 40 godzin, 1,5 kilometra, sztuczną ścieżkę. I przejdzie koło nory, i przejdzie dziki, tam staną, przebiegną, on w ogóle popatrzy, znowu idzie na trop. To nie ma Taki wysokiej pies to pasji. jest, nie ma to po cię nie prostu, zgodzę, to nie ma jak właśnie. 40 godzin, idzie po sztucznym tropie i dziki stały i on je zignoruje, idzie po tym tropie, to jest wyszkolony, przygotowany o niskiej pasji. Tak, bo jak dokładnie. miałby wysoką pasję, to by wybrał te dziki, a nie twój cyrk, nie? Za przeproszeniem nasz cyrk, który my mu robimy, dokładnie prawda? dokładnie to. Dlatego trzeba zawsze z psem
oczekiwania tak dopasować też do tego, jaki jest wasz pies. Jak to jest pies, którego chcecie na noże, żeby miał tyle pasji, żeby tam chwytał i wszystko to. Najczęściej te psy gorzej funkcjonują na tropie, bo po prostu ich styl pracy, ich cała psychika jest taka trochę podkręcona. Psy te najlepsze, co wygrywają te wszystkie jakieś konkursy tropowców i tak dalej, to są najczęściej psy o niskiej pasji. Albo o raczej niskiej pasji. Oczywiście są zawsze jakieś tam psy, które wszystko umią. Ja jeszcze takiego nie miałam, ale takie niby egzystują. Że wszystko robią na bardzo wysokim poziomie, ale najczęściej niestety ta bardzo wysoka pasja będzie... Ja się z tym nie zgodzę. No powiedz. Moja 9-miesięczna suka zdobyła wniosek na czempiona pracy na konkursie tropowców. To super. Tylko no nie idzie mi w to uwierzyć, że ten pies nie ma pracy, bo Nie ma pasji. nie ma pasji. Generalnie w jednym konkursie sędzia nie nadążył za psem. No i No dlaczego... tak, bo on ma dużo pasji, idzie, ale wtedy, w tym momencie właśnie, jak jesteś na takim konkursie międzynarodowym i ci przeskoczy jakiś, jak ona ma 9 miesięcy, jak ona teraz pójdzie jeszcze jako dzikarz i będzie pracować, Zacznie wybierać. Przemek po prostu- zaczął temat. On dobrze przygotował psa i zaczął od tropu. tak, to jest dobre I tak przygotowanie. naprawdę zaczął od tropu młodego psa, czyli to co mamy w Polsce tak naprawdę, mówimy o polskich warunkach, maksa to możemy zrobić, to jest niby konkurs tropowców, nie? A tak naprawdę to jest rzecz, którą zaczynamy. Pies jest nierozbudzony za dużo, jest ukierunkowany, jest jedynym szkoleniem, tak jak pokazujesz, i on to robi, nie? Ale gdyby temu teraz 9-miesięczny pies, on teraz ma, nie wiem, 12 miesięcy, 11, pokażesz mu zagrodę i tego, on będzie już tak znaczy nakręcony, że zacznie wybierać selektywnie to, co się mu bardziej opłaca, strzega większą przyjemność. Trop to jest tak naprawdę, no, nie oszukujmy się, cyrk, nie? Nam jest fajnie potrzebny, to jest duża wartość dodana, Tak. poszukiwanie postrzałków, nie? Ale ta zabawa na tropie to jest tak naprawdę przygotowanie rocznego psa. Jedni Jako tym, szkoła jedni tym, podstawowa, tak? tak, szkoła podstawowa. Jedni tym kończą karierę swoją kynologiczną i całe życie na tropie, a drudzy idą dalej i po prostu wykorzystują tego psa szerzej w łowisku, nie? Wiesz, żeby mieć, Bazując na jego dobrego, pasji. żeby mieć dobrego tropowca, trzeba mieć minimum 100 prac dla niego rocznie. Żeby on w ogóle osiągnął... Ale co to jest praca, bo to trzeba warto powiedzieć, bo Nie, to wiesz, jest jedni praca na powiedzą, postrzałkach. praca to Nie, jest, to są prawdziwe 30 metrów postrzałki. strzeli, Nie. leży w ogniu i idzie, nie? I to jest Prawdziwe liczone, postrzałki, że Albo tam doszedł od następnego pastorału. dnia Tak, kilometr, 2, 3, Do tego, do 100 prac, wtedy pies można powiedzieć, że, że ma szansę na taki poziom się rozwinąć, że będzie jak taki bawarski na przykład pracował. A jak tego nie masz i masz tam 3-4 postrzałki po 300 metrów, 2 godziny, to kurde ze schroniska tak W sensie zapracuje. pierwszy lepszy pies, nie? Pierwszy lepszy pies to zapracuje. to Jak jest ci strzelisz pasją. tutaj, wiesz, i pójdzie ci tam może 200 metrów do lasu, to już musiał być pies naprawdę... No, Jak wejdzie na 200 obiad, metrów, to on to po tropie nie idzie tylko górnym wiatrem, No to tak, ściąga... no. Ale najczęściej to jest jedyne to, co ludzie później pracują. Tak. I mówią, że pies jest super tropowcem, bo znalazł I na takich 300 użytkowamy metrów pełno, nie? po Takich 20 takich minutach. bohaterów mamy No dużo. niestety, ale prawdziwy trop to jest trop, A nie który co powinno się najmniej... zaczynać od takich małych rzeczy? Nie. Bo tak uczysz psa iść górnym wiatrem. Ja na przykład takich rzeczy w ogóle nie robię. Niektórzy tam puszczają, mają tam młodego psa w przygotowaniu. O, jakiś trop, super, zrobię postrzałek, tylko 200 metrów. A pies lata górnym wiatrem, jakoś tam dobiegnie do tego i czego się nauczył? Bez otoku jeszcze, nie? No, bez otoku puszczają, on szuka coś tam. Bo I pies ludzie się nauczył, że dużo- dojdzie też Często gęsto górnym. się boją tego otoku, że wszyscy wiesz, chcą tego właśnie oszczekiwacza, jakichś tam cyrków robienia, a na otoku nie czynią. Luzem puszczają i mówi, o, on tam znajdzie, jak znajdzie, to oszczeka, jak oszczeka, to leży, a jak nie leży, to jest czysty, nie? Dokładnie, tak. No, to jest taka bajka, którą sobie ludzie... No z tymi oszczekiwaczami to powiem, że jest może... Nie znowu, pierwszy raz. Bardzo mało jest psów, które naprawdę są prawdziwymi oszczekaczami z natury. Bardzo mało. Najczęściej jest to bojaźliwość trochę, że boją się po prostu dzika i zaczynają tak jak on teraz coś tam oszczekiwać. No, piłeczkę. Ale naprawdę pies, który oszczekuje bez żadnej bojaźliwości, idzie, widzi, okej, dzik nie żyje i stoi tam i oszczekuje, to jest bardzo rzadko. Najczęściej to są... Bez emocji, tak, bez od niechcenia, Dokładnie, takie... A wszystkie z ogonkiem, skakania, tego to jest strach. Strach albo Jakiś tam strach, znaczy
No takie w przypadku młodego psa, respekt, tak, tak, ale że w one przypadku młodego psa obskakują, to jest tak. naturalne, ale wszyscy na tym jadą, że mam odszczekiwać. Najczęściej jest tak, że te psy później już przestają to, jak wiedzą, okej, martwy dzik, nic mi się nie stanie, jak już się idą na te polowania. Tak, ale często jest tak, wiesz, ktoś, o mam oszczekiwacza, pokazują 8-miesięcznego psa, który tam biega koło skóry i to coś tam szczeka. To nie jest oszczekiwacz, no. To niestety. No. Tak naprawdę w łowisku oczekiwać dzisiaj, tam gdzie są wilki, to wiadomo czym jest, nie? Pożywieniem. Pożywieniem, nie? Także to... Oczekiwacz, prawdziwy oczekiwacz, nie ma dla niego już pracy, że tak powiem. Już kiedyś było mało, że tak powiem, a teraz wszędzie ulice i tak dalej, kto tak puści swojego psa, może jednak jeszcze żyje, ucieknie, następna ulica i no już będzie po psie. Więc ja z tymi oszczekiwaczami, ja to robię, trenuję psy na oszczekiwacze, ale to jest tylko cyrk. Nic więcej. To jest cyrkowy numer. Inwestora. Klient wymaga, nie? Klient wymaga i to jest komendy zacząć, że pies wie, że musi się na przykład położyć, że my najpierw tam popatrzymy. To wszystko już można tak gdzieś w pobliżu, jak cię nie ma lasu na przykład akurat, czy nie ma jakiegoś areału, gdzie można to, bo z tym jedzeniem to można wszędzie. Nie można teraz w cudzym lesie łazić i... Ale właśnie, żeby nauczyć te takie podstawy, to jest bardzo fajne, żeby pies się odłoży. Tutaj coś tam patrzymy, o tu się zaczyna, a on już od razu idzie, bo już wie, o tu się zaczyna. I na przykład możemy trop powiedzieć wtedy, albo szukaj, albo cokolwiek. To są takie elementy, które można po prostu trenować łatwo w taki sposób, że nie zawsze jakaś tam wielka wycieczka do lasu i robimy trop, tylko takie łatwe, początkowe elementy, jak pies ma 9 tygodni, 10 tygodni i tak dalej. A później oczywiście przekładamy to wszystko do lasu i robimy już prawdziwe, tak prawie powiedzmy prawdziwe tropy no, z prawdziwego zdarzenia. I tutaj też najcięższe jest właśnie, jak ścieżka jest przez noc leży. Dlaczego to jest najcięższe? Bo w nocy bardzo dużo zwierzyny się rusza w lesie i oczywiście macie po waszym tropie bardzo dużo takich innych tropów. Więc ja tak zaczynam, że najpierw robię parę godzinne, że rano robię, później tam 3-4 godziny i robię w południe. Później rano robię, wieczorem pracuję, żeby to było przez dzień, a później dopiero ten krok wieczorem i rano pracować tropu. To jest najtrudniejsze właśnie dla psa, żeby te wszystkie nowe tropy, które w nocy się poukładały po tym tropie, żeby je akurat już no, żeby pies nie zwracał na to uwagę. I to jest... Ile tych tropów się trzeba robić do egzaminu? I tutaj jest też takie coś, że na przykład w Niemczech się mówi albo zrobisz 3 tropy, albo 300. Często jest tak, że naprawdę pies jest na początku super i nagle to spada wam. I po tym spadku trzeba bardzo powoli znowu tego psa odbudowywać, żeby on był na takim etapie. Więc w zależności od tego, ile wy chcecie robić tych egzaminów, czasami jest naprawdę nie tak głupio, że zrobisz tylko 2 tropy wcześniej i 3. trop to jest egzamin, jak chodzi o 600 metrów powiedzmy, no i pies super pójdzie. Bo jak zrobicie ich tam 10, 11, to on zaczyna tracić chęci i wtedy już chodzi o dyscyplinę, że pies musi, że wy mu to pokazujecie i wy chcecie, żeby on ten trop robił. No, czy mu się to podoba, czy nie. I wtedy musicie powoli znowu odbudować, żeby pies był na takim etapie, że możecie z nim naprawdę jeździć też na międzynarodowe zawody. Że to nie tak, że raz tak będzie, tylko że jest na tym etapie i już się wystabilizował się na tym etapie. To jest wtedy pies dobry do właśnie tych wszystkich konkursów. My mówimy tak, mówię, że raczej w stronę konkursów i raczej w stronę pracy takiego wszechstronnego jamnika, jak chcecie no, jechać tam no tutaj też są takie te międzynarodowe albo polskie tropowce. Troszkę ubogo jesteśmy, ale mam nadzieję, że to troszkę rozkwitnie. Zmienimy niedługo, tak, ale wtedy można z psem na konkursy jeździć, a wszystko inne, praca w naturze, pies musi się nauczyć w naturze, na naturalnych tropach. To jest tylko przygotowanie do egzaminu. A jak chcecie mieć naprawdę super tropowca, no to musicie mieć tych 100 prac w roku, powiedzmy, żeby ten pies nauczył się... Nie strasz tymi 100. No nie, no 45, 50. No 20 chociaż, no nasze polskie warunki. Mówię 100, bo jest to niestety prawda. Raz w tygodniu musi być praca taka, raz na 2 tygodnie musi być praca... Mówimy o jamniku, a nie o posokowcu, nie? A posokowiec to musi w ogóle, nie? Są takie psy, które naprawdę są z takiej wysokiej półki, mają te prace, ale tych jest minimalnie mało takich psów. Bo najczęściej tam mamy nawet całe
4-5 jamników, jak rozdzielić sobie te tropy naturalne, no to wtedy masz jeden pies, jeden trop naturalny na rok, że tak powiem. Ale to nie wystarcza, żeby mieć psa naprawdę na wysokim poziomie. No i oczywiście jak jamnik to też nie jest optymalny pies na tą pracę. Dlaczego? Niestety. No bo są niektóre problemy, których jamnik sobie nie poradzi. On nie dogoni na przykład zwierzyny chorej, czy tam postrzelonej zwierzyny, nie dogoni, tak jak posokowiec. Oj tam, przygnięte macie takie otyłe jamniki wolne, chociaż ten twój chudy, wygłodzony, dajże mu jeść na tej ścieżce, pociągnie go trochę. No widzisz, on już tutaj cały czas wydaje i pilnuje. No, Tylko musimy zacząć teraz pracować. Tak, wydaje mi się, że pójdziemy teraz i ocenimy pierwszego chętnego, tam nie pamiętam... Urwis, łobuz, ja to uwielbiam. Tak. Cała ekipa niegrzecznych psów. Tak, idziemy teraz na ścieżkę. Idziemy na ścieżkę, słuchajcie. Myślę, że wszyscy... Panie Wódkinie, w rannych godzinách zde byl postřelen kus z barkaté zvěře a já vás poprosím o dosled. Pani przewodniczko, w rannych godzinach był dostrzelony tutaj dzik. Mamy miejsce zestrzału, prosimy o pomoc w znalezieniu postrzałka. Wioleta Goździejewska, mój pies Urwis z Wejherowskiej Bukowiny i oczywiście podejmujemy trop i spróbujemy pomóc. Děkuji. U nás v Čechách teda nejdřív představujeme psa a potom představujeme vůdce, protože pes provádí dosled, ne vůdce. Tak, ale je to jenom taková. Jenom taka waga, ale tutaj wróciłem po poplątaniu otoku. Dobrze się skorygował sam. Widziałeś jak koło... Tak. Dobra, to jest poprawna trasa. Jak stracił ścieżkę i zaczął kołować i kołem się znowu znalazł na ścieżce. Bardzo poprawna, fajna praca. Bardzo ładnie. Tak, my kilka ścieżek robiliśmy, ale no już teraz wiem, że zakładane były trochę z błędami. Nie ma, że z błędami, po prostu... Dzięki temu wiedziałam, że kiedy on zaczyna krążyć, to ja muszę mu dać czas, bo on jednak próbuje... dokładnie zrobiłeś dobrze. Tak, próbuje znaleźć, więc trochę już go rozpoznaję, kiedy on zaczyna błądzić, a kiedy idzie dobrze. To jest ważne, żeby czytać tego psa, bo w tym momencie jesteś w stanie skorygować na samym początku jego minimalny błąd, jakąś niepewność jego, a droga do sukcesu właśnie na tym polega, wasza współpraca. Więc o to mi chodziło, żeby tak to mniej więcej wyglądało. No, tak to powinno wyglądać i tak to wyglądało. Dla mnie 5 z plusem. I spróbuj trzymać końca. Koniec, tak? Bardziej koniec. Bardziej się trzymać końca, bo problem jest w tym, jak nie wiesz, czy on idzie dobrze, czy nie będzie nie wiesz, cofał. czy idzie dobrze, jak tak idziesz za psem, to ty prowokujesz, że pies idzie do przodu, na przykład jakby był, powiedzmy, że tutaj idzie ścieżka. Ścieżka się tu kończy i idzie w tą stronę, a ty jesteś dokładnie za psem i on idzie przed tobą i ty go ciśniesz, że tak powiem, dalej w niewłaściwą stronę. A jak masz cały otok rozwinięty, no to pies może sobie spokojnie, wiesz, tą przeleci to, ale może sobie spokojnie właśnie ten, co widziałeś, to koło zrobić sobie spokojnie i się znowu znaleźć na tropie. A jak jesteś za blisko, to bierzesz psu możliwości. Na początku tak zrobiłam. I dla siebie też bierzesz możliwość, lepiej widzisz teren po prostu. Jak masz ten długi otok, patrzysz, wiesz, bo czasami też trzeba trochę samemu głowy użyć, czy może tak być, czy może ten trop na przykład wyglądać hak, idzie hak w tą stronę, a pies nagle idzie tak na lewo i idzie w jakieś tam krzaki i już zaczyna ten. Masz po prostu lepszy, widzisz teren lepiej, widzisz jak pies pracuje, gdzie pracuje i dlatego daj mu te 7 czy 8 metrów czy 6 metrów, żeby mógł pracować i ty możesz wtedy też lepiej to ocenić to wszystko. No i też ten teren, możesz popatrzeć trochę tu tam, a jak idziesz tak wiesz, za nim tak no to trudniej jest coś widzieć. Ale super praca, super piesek, spokojnie. Dobry pies, tak, dobry. No tu na końcu przyspieszył bardzo mocno. Było blisko, było prosto, było blisko, także najczęściej też może został lepszy. Tak, i najczęściej jest tak, jak właśnie są takie
jakieś takie ścieżki, że on pies przyspiesza pracę, no bo łatwiej jest potem iść i nagle jest Potem jak trochę... zakładasz te ścieżki, właśnie też fajnie przecinać takie drogi, Tak. bo na tych drogach pies automatycznie zejdzie w prawo, w lewo, on coś zastanowi się. Do niego są takie poważne przeszkody. Tak naprawdę do niego przeszkodą nie jest, nie wiem, jakiś tam pniaczek, gałąź, tylko do niego przeszkodą jest droga. Droga prosta, ładna, droga, którą musi przekroczyć i zachęca go, żeby skręcić w prawo, w lewo. I też na przykład idziesz po takiej drodze i nagle w jednym miejscu idziesz na bok. Często psy wtedy biegną tą drogą dalej prosto, po prostu się tak biegły się już w tą drogę, no i idą tam dalej i Tak, w oślep, nie? Tak, w Poszły oślep konie po prostu, po betonie, tak, nie? tak, tak. To jest trudne z takimi drogami, ale to jest fajny, dobry trening. Dobra, super. Słuchajcie, trzeci dzień warsztatów, tak naprawdę drugi oficjalny dzień powoli dobiega końca, jeszcze niektórzy będą dzisiaj trenowali. Możemy zrobić takie małe podsumowanie, teraz nas już mało widać, bo część ludzi miała naprawdę masę kilometrów do przejechania, po 900 km do domu. Także już są w drodze, a co możemy powiedzieć? Ze zgłoszonych 31 psów wystartowały na warsztatach 29 psy. W większości były to psy młode, w większości psy do roku. Wydaje mi się, że warsztaty spełniły swoją rolę, ponieważ te młode psy gdzieś tam odkryły to, co w nich drzemie, prawda? Także tutaj poprosiłbym jednego z kierowników grupy, akurat z zagrody, Tomasza. Jakieś Twoje spostrzeżenia, podsumowanie, co widziałeś? Co Cię cieszy, co Cię martwi? No dzisiaj cieszy mnie to, że jest postęp. Psy zobaczyły dzika i pierwszego dnia nie wiedziały, co z tym dzikiem za bardzo robić, natomiast dzisiaj już pracowały właściwie. Widać, że jest to potrzebne, żeby ten pies właśnie działał. Jak w bezpieczny sposób brać udział w polowaniu, prawda? Dokładnie tak. Jak się zachować przy tym? Trzeba podkreślić, żadnej tu nie było kontuzji. Jedno ugryzienie pszczoły, jak koleżanka się może pochwalić, ale przeżyła. Ale psy bezkontuzyjnie, dziki bezkontuzyjnie, lisy tak samo. Także to jest bardzo ważne, że jest wszystko bezpieczeństwo zachowane, zdrowy rozsądek, a mamy postęp zrobiony dla tych psiaków, że będą nam pomagały w łowisku. Także jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję za przybycie w tym małym, skromnym gronie, ale nas tu było sporo, zobaczcie, z materiału filmowego, jeśli się nie przewinie. Sami zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie rzeczy możemy pokazać, że musimy być, że tak powiem, wrażliwi na pewne tematy i czujni na ludzi, którzy nam być może źle życzą. Dlatego no, będzie pewnie więcej gadania w tym filmie niż tego, co żeśmy tu fajnego zobaczyli, no, ale niestety mamy takie czasy i musimy sobie z tym radzić. A ci, co by chcieli to zobaczyć, jak to wygląda, no, zapraszamy na czwarte warsztaty. No bo widać, że coś takiego jest, taka inicjatywa jest potrzebna. Potrzebne jest to, żeby młode psy miały gdzie pracować i ludzie przejeżdżają właśnie setki kilometrów dla tego swojego psiaka, bo gdzie indziej tego nie można zrobić. No. Tak to jest, nie? Dziękuję bardzo serdecznie. Na zbór, Jamnikom cześć!